Tutaj jakbyś, Jonathan, wszedł 4 lata temu, tu nie było nic, tylko Rżysko. To jest po prostu zmiana nie do poznania. To tak jakby się rodziło w nas powoli, nie? Tak chyba zaczęło się głównie kształtować w mieszkaniu, kiedy zaczęliśmy mieć borówki na balkonie. I to chyba było takie pierwsze, że jeszcze więcej byśmy chcieli. Ja bym chciała pomidory swoje. Takie zaczęło to po prostu się rozwijać, nie? I to było nasze przesłanie też, żeby mieć właśnie własne jedzenie, bez chemii, zdrowe, bez żadnych nawozów sztucznych, żeby po prostu, wiesz, wychodzisz rano i możesz tego pomidora z własnej szklarni wziąć, możesz nazbierać Pachnącego, ciepłego. z sałaty, możesz nazbierać rukole, zrobić sobie sałatkę i to było piękne. I to była nasza idea, jak chcieliśmy się przenieść na wieś. Normalnie siedzimy tutaj cały czas, tu żyjemy, tu uprawiamy ten ogród, tu zarabiamy właśnie dzięki YouTube'owi. To wszystko się dzieje na tym siedlisku. Nam jest tu tak dobrze, że jakby nie musimy na wczasy jechać, bo my mamy wczasy tutaj. Jesteśmy w powiecie lipnowskim, na naszym siedlisku, gdzie tutaj mieszkamy już od 2022 roku. To jest siedlisko, które miało być tym naszym miejscem na ziemi. Miało być miejscem, w które wrośniemy i tu zostaniemy. I jest duża szansa, że tak będzie, bo te 4 lata już nam pokazały, że to jest naprawdę fantastyczne miejsce do życia. Zaczęło się od tego, że nie jesteśmy takimi klasycznymi mieszczuchami, którzy chcieli się przeprowadzić z miasta na wieś. Raczej jesteśmy bardziej wiejscy od zawsze. To znaczy Agata jest dziewczyną ze wsi od zawsze. Tam się urodziła i wychowała, a ja jestem taki z przedmieść, gdzie też domek z dużą działką, uprawianie w ogrodzie. I tak się zaczęło nasza przygoda z wsią. Później mieliśmy krótki incydent po sprzedaży domu w Piasecznie. Mieliśmy krótki incydent, że mieszkaliśmy 2 lata w bloku. I to jedyne 2 lata w bloku i wystarczyło nam, żeby więcej... A gdzie to było? W Piasecznie. Czy wiesz, że ja kiedyś uczyłem angielskiego w Ja Piasecznie? też w Piasecznie. Tak? Tak, tylko mój angielski przy twoim to raczej nie to samo. Pierwszy dom na wsi znalazł mój brat, już zamieszkał tam, a my rok później znaleźliśmy swój. To było Dosyć blisko niego, to było właśnie, tak? dosyć blisko brata. To było właśnie w okolicach Piaseczna, a dokładnie bliżej Grójca. Mieliśmy już wtedy doświadczenie z YouTube'em, bo wcześniej prowadziliśmy taki kanał podróżniczy o podróżach kulinarnych, więc stwierdziliśmy, że to właściwie o wsi też można zrobić kanał, więc stwierdziliśmy, że założymy kanał, jak szukamy naszego miejsca na ziemi i siedliska. I tak było dokładnie. I żeśmy przez pół roku prawie szukali i po pół roku sfinalizowaliśmy rzeczywiście zakup pierwszego siedliska, ale to było miejsce, które miało 6200 metrów, 0,6 hektara. I to było dla nas ciągle za mało, bo my ten teren, ze względu na to, że on był zupełnie otwarty, to ogrodziliśmy go. I po ogrodzeniu tego zaczęliśmy rozbudowywać ogród i finał był taki, że dochodziliśmy do ogrodzenia i nie dało się dalej. A 6000 metrów to szybko da się zagospodarować, zwłaszcza, że robiliśmy wtedy sad też, więc sad to szybko zajął miejsce. Później jakieś grządki, jakieś Bo pierwsze mieliśmy szklarnie. większe plany po prostu. Marzył nam się staw, marzył nam się las, marzyło nam się potężne otoczenie dookoła nas, więc te klamerki, które nas ograniczały w postaci ogrodzenia, no szybko nam się, skończyły nam się, ta granica nam się postawiła, tak? I Człowiek chciałby więcej robić, więcej rozszerzać ten ogród, rozbudowywać to wszystko, a nie miał gdzie. Nie było tego lasu, nie było tego stawu. Myśmy na las mogli patrzeć tylko na działkę sąsiada gdzieś tam w oddali i to był kawałek lasu, który widzieliśmy. A nie było zupełnie takiej przestrzeni, żeby to było nasze. I stwierdziliśmy, że trzeba zebrać rodzinę i wszyscy razem wyemigrujemy w jakieś fajne miejsce, gdzie będziemy mogli zamieszkać i ja, i mój brat, i rodzice jeszcze. Taki był plan pierwotny. Nie udał się, bo rodzina została, ale my jako pionierzy poszliśmy i próbowaliśmy to zrobić, mając nadzieję, że oni przyjdą za nami. Gdzieś jeszcze tą nadzieję mamy, a czy to się uda, to się okaże. Szukaliśmy w powiecie przasnyskim, szukaliśmy w powiecie, na Warmii szukaliśmy i szukaliśmy tutaj właśnie w Lipnowskim. I trafiliśmy w to miejsce, w którym teraz jesteśmy,
z ogłoszenia. Z ogłoszenia, tak. Mhm. Właściwie tego nie chcieliśmy z ogłoszenia. Tylko jechaliśmy z takim przekonaniem, Nie chcemy tego, bo zobaczymy, nie ale- podobało nam się w ogóle z ogłoszenia. Ale podobało nam się dom obok i chcieliśmy ten dom obok zobaczyć, a to przy okazji też zobaczymy. I jak przyszliśmy tutaj, to była ruina. Nikt Nie. tu nie mieszkał, Od pusto. 15 lat? Nie było ogrodzeń, można było wjechać tutaj, zobaczyć wszystko pootwierane. Kaloryferów nie było, wszystko powyrywane. Widać, że to było rozkradzione. Zniszczone Ale było. my weszliśmy tutaj i zobaczyliśmy tego kasztanowca, który tam jest w tle. Idziemy tam. Idziemy do tego kasztanowca. To był taki magia. Wiesz co? My kupiliśmy kasztanowca i działkę i dom gratis. Oto to było tak. My dla tego kasztanowca kupiliśmy... No, inaczej. kasztanowiec... To był jeden z powodów. To był jeden z Tak, ale powodów. tu jest dużo bardzo dużych drzew. Jest kilka takich potężnych drzew, które nas oczarowały. Kasztanowiec wtedy był jeszcze bardzo zaniedbany, bardzo. Szacujemy, że około 350 lat. Kasztanowce nie są długowieczne tak bardzo jak dęby na przykład i on nie będzie żył wiecznie. Nie może mieć 800 czy 1000 lat, ale 400-500 podobno mogą mieć. Szacujemy, że ten może mieć właśnie około 300, może 350 właśnie. Jest niesamowicie wielki. W 3 osoby nie mogliśmy objąć tego pnia. Tylko że kasztanowce chorują, cierpią na szkodnikach, to jest szrotówek kasztanowcowiaczek i stąd też taki lep jest powieszony na pniu, który wychwytuje te muszki, to są motylki właściwie. I co jakiś czas zmieniamy ten lep, to zmniejsza ilość szkodnika, no i trzeba zawsze liście usuwać, bo one żyją w liściach te szkodniki. I my usuwamy co roku liście, wygrabiamy to wszystko, no i z roku na rok on wygląda coraz lepiej i coraz później choruje. Robi wrażenie. No, On tu niejedną historię widział. bardzo mi się podoba. Więc widziałeś te drzewa i wiedziałeś, że to będzie dom. Znaczy na pewno nas działka zaczarowała. Dom może niekoniecznie, sam budynek, ale działka miała ogromny potencjał. Fenomenalny potencjał i mi się nawet podobały te różne wzniesienia na tej działce, nierówności, jakieś takie ukształtowania naturalne. Bardzo mi się to podobało. Ja widziałam tutaj takie różne tarasy, tutaj będą winogrona, tam będzie mur z kamienia. To już oczami wyobraźni można, ja to dostrzegałam i tak mówię, no działka jest rewelacyjna i można z nią zrobić cuda. Co się tylko podoba tak naprawdę, nie? Co, no, dom generalnie planowaliśmy zupełnie inny. Chcieliśmy oczywiście dom z czerwonej cegły, taki w stylu starym po niemieckim. Takie było marzenie. Ale przyjechaliśmy tutaj i zostaliśmy dom z pustaka, z czasów stanu wojennego, więc wiadomo, że wtedy każdy budował z tego, co miał. Nie było dużego wyboru. Ale jak zobaczyliśmy miejsce, to chyba zadźwięczało nam w głowie to stwierdzenie, że budynki możesz przerobić, możesz sobie wszystko dostawić, możesz sobie postawić całą infrastrukturę wszędzie, tak? Wszystko możesz zmienić, ale miejsca nie zmienisz. Miejsce Tak, będzie działki takie, nie zmienisz. możesz je ukształtować, możesz wykosić, możesz wyciąć drzewa, zasadzić drzewa, Posadzić, nie? ale miejsce zawsze będzie to konkretne jedno i ze względu chyba na to miejsce zostaliśmy, bo tak jak mówiliśmy na początku, chcieliśmy mieć dużo lasu. I tu mniej więcej, jak mamy ponad 7 hektarów tego całego terenu, to około 4 hektarów to jest las. Z czego 2 hektary mamy bagna. No i grzyby, tu są grzyby, wszędzie są grzyby. Mamy taką filozofię tego ogrodu, że z każdej dziedziny, czy to ekologia, czy permakultura, czy rolnictwo No-dig, regeneratywne, czy no-dig, bierzemy wszystko to, co najlepsze i staramy się połączyć w całość. Więc nie jest to typowa permakultura, bo nie wszystko tu jest w 100% takie, wiesz, naturalne. Skrzynie są sztucznym elementem, tak, na przykład. Ale staramy się wykorzystać wszystko to, co najlepszego jest w danych metodach i po prostu No ja zastosować lubię mieć tutaj. też pewną harmonię w ogrodzie, a permakultura raczej opiera się na takiej dysharmonii i to zupełnej. Wobec tego ja lubię mieć porządek w ogrodzie. Oczywiście ja wiem, że najważniejsza jest równowaga w przyrodzie. Czyli nie możesz sobie zrobić samych trawników i betonowych grządek, bo nie ma tej równowagi, więc trzeba znaleźć złoty środek, który tobie pasuje i właściwie to my nawet nie ekologicznie, my jesteśmy zupełnie naturalni. To, co jest dopuszczone w ekologii, to my nawet tego nie używamy.
jeżeli już, to stosujemy tylko to co naturalne w 100%, czyli jeżeli już czymś opryskamy, to będzie to gnojówka, to będzie to tego typu rzeczy, ale nie coś, co zostało sztucznie wytworzone. Pomimo, że jest dopuszczone w ekologii. Jak wygląda? Czy jest tak, że obudzisz się rano i masz jakiś pomysł i myślisz, o, trzeba to nagrać na YouTube? Bo wy żyjecie z tego wszystkiego. W tej chwili publikujemy jeden film tygodniowo, w niedzielę o 20:30. Jeden tak regularnie, tak? Regularnie, Ale czasami są jakieś wrzutki. Czasem się pojawia w czwartek jeszcze o 20:30. To mamy tak, no 2 to maksymalnie, 1 minimalnie film w tygodniu, ale to nie jest tak, że wiesz, budzę się i wow, dzisiaj to na YouTube'a nagram, nie? Nie, to jest, my Przestaliśmy żyć właśnie w ten sposób. nie żyjemy pod YouTube'a, Tak. tylko YouTube jest dokumentacją tego, co robimy na co dzień. Więc jeżeli dzisiaj Agatka wymyśliła, że kosimy wszystko i ściółkujemy ogórki, no to będziemy nagrywać, jak ściółkujemy ogórki, tak? Jeżeli Tak. to będzie przydatne dla ogrodników, jeżeli będziemy w stanie zainspirować lub przekazać jakąś wiedzę, no to opowiemy o tym w naszych filmach, tak? Ale nie żyjemy pod YouTube'a, tylko raczej YouTube jest przy okazji jako dokumentacja tego, co na co dzień robimy. YouTube żyje dla was. Można tak powiedzieć. No Można tak tak, powiedzieć w sumie. bo to jest też bardzo duże zagrożenie dla osób, które zaczynają swoją przygodę z YouTube'em. Oni się tak zachłysną tym YouTube'em, tak? I będą tak no, mocno napaleni na to, żeby nagrywać. Tylko pułapka YouTube'a jest taka, że zaczynasz dla niego żyć, a nie na odwrót. I to jest bardzo duża pułapka. My to się złapaliśmy na tym, ja tak mi się wydaje, że złapałam się na tym na poprzednim siedlisku właśnie, kiedy był taki kołowrotek. Ciągle trzeba coś fajnego nagrywać, coś trzeba nagrywać. No ale my wtedy trzy filmy w tygodniu Ale publikowaliśmy. tak, to była bardzo duża presja i to spowodowało, że ja już miałam podziurki w nosie YouTube'a. To już miałam taką... Tak, teraz ograniczyliśmy ilość filmów i robimy to, co się rzeczywiście dzieje, to my pokazujemy po prostu. No, to przynajmniej jest naturalne. bardzo ważne, żeby nie zgubić tego kierunku, że ty żyjesz dla siebie, a przy okazji pokazujesz to, jak żyjesz, a nie na odwrót, żeby nie pokazywać, nie robić pod publiczkę, bo Instagram, mam wrażenie, że troszkę poszedł w drugą stronę. Jest bardzo dużo takich instagramerów, którzy żyją pod Instagram. Pokazują, jakie to życie jest cudowne, a potem Zupełnie inne, a ściągają maskę i coś tam się dzieje poza kamerą, zupełnie coś innego, więc... A u nas się dzieje dokładnie to, co jest na filmach, to się dzieje. Ja na przykład jak jestem upierdzielona w pracy, cała utatłana w cemencie, to po prostu taka jestem i ja nie będę malować się, ale przy okazji zakładać sukienkę, jak wiem, że będę murować coś, nie? No, teoretycznie to nawet mamy chlewik, nawet mamy kurnik gotowy, bo to kiedyś było tutaj. Tutaj właściciele, dom został, w ogóle to jest ciekawa historia, bo zobacz, ty tak jak widzisz teraz, to wszystko, budynki są tutaj, ale one kiedyś tak nie były. Nie były w tym miejscu. Kasztanowiec był samym centrum podwórka. Dom był prawdopodobnie Za nim. albo za Kasztanowcem, jeszcze jeden budynek był gdzieś tutaj i gdzieś tam, przy okolicy tamtej szklarni. I tu było gospodarstwo takie po kwadracie, jak to kiedyś Tu się mamy budowano. pozostałość bramy, jak To jest tak, o zerkniesz. tutaj masz słupek od bramy, oryginalny taki jak był i my nie ruszyliśmy go, zostawiliśmy go tutaj. Dwa są, więc tu nawet, na tak. pewno była brama. I tu dookoła tego kasztanowca były budynki drewniane. I na przełomie lat 70. i 80. było tak, że jak na przykład komuś się spalił dom, to z pomocy państwowej on w pierwszej kolejności dostawał jakąś pomoc, żeby móc wybudować sobie nowy budynek. Więc jak się domyślasz, dość dużo domów się paliło w tamtym czasie, no bo ci ludzie dostawali pierwsi. I rzeczywiście ten też się spalił, tak? Już pomijam, czy sam, czy nie sam, ale się spalił. I wtedy w 81 roku, czyli to było okolice stanu wojennego w Polsce, zaczęto budować ten dom. I tutaj wybudowano go w taki sposób, on jest bardzo duży, ale wybudowano go w taki sposób, że połowa z niego, nie cała połowa, jest to część mieszkalna, do której cię zaraz zaprosimy. W środku zrobiono tak zwaną kuchnię letnią, czyli miejsce, gdzie gotowano zwierzętom, gdzie robiono przetwory, przerabiano warzywa. I ostatnia część to była obora. Naszym zdaniem na 8-10 krów mniej więcej. Może konie były, nie wiemy tego.
I my część mieszkalną zostawiliśmy, część, tak, gdzie była kuchnia letnia, zostawiamy do remontu jeszcze, tam nic nie jest zrobione jeszcze. A ostatnią oborę przerobiliśmy już sobie na przyszły warsztat. Taki przydomowy warsztat, bo Agatka odnawia meble. Wika, Wika, Wika. chodź Wika. Więc tu jest takie miejsce, gdzie macie takie prawdziwe wiejskie życie, tak? dokładnie. Jesteśmy jeszcze w trakcie oczywiście remontu, nie wszystko jest tu wykończone, ale no, przystosowaliśmy sobie tak, żeby jakoś tutaj mieszkać. Czy czujesz taką presję, że masz taki znany kanał na YouTubie Wiejskie Inspiracje, tak? Czujesz się takie presję, że wszystko musi być takie naturalne, wiejskie, jak było dawno? Bo ludzie mają takie, nie wiem, dziwne oczekiwania czasami, nie? Mają oczekiwania, ale ja nie słucham tych oczekiwań. To jest moje życie, moje wybory i to, że ja chcę mieć tu wiejsko, sielankowo i tak po starodawnemu, to jest ja. To mi się podoba, nie? To nie są oczekiwania, jakby nie spełniam innych wyobrażenia o życiu na wsi, tak? Ja kocham stare meble, kocham stare drewno, takie... Nawet uwielbiam zapach starych mebli, kocham ten zapach. I ja chcę mieć po prostu w domu po staremu. Oczywiście nie wszystko robię tak jak totalnie po staremu, bo zbudowałam ten piec, który no nie przypomina starego pieca kaflowego. Budowałeś ten piec sam? Tak, sama go zbudowałam, przeszłam przez kurs z duński i stwierdziłam, że muszę wybudować go sama, bo nikt inny mi takiego nie zrobi. Ale Wow, Ja ale chciałam skąd go zrobić. nie chciałeś po prostu kupić własny piec? wiesz co, znając ceny też robót takich piecy, no ceny są kolosalne. I ja chciałam zrobić go sama, pewnie też między innymi oszczędzając trochę też na tym, ale też i ucząc się, jak coś takiego zrobić mogę sama, nie? Wow. Więc tak mi się zamarzyło. Jest to stara, stuletnia praktycznie, pochodzi ze starego folwarku ta cegła. Została przywieziona, Adam, ile kilometrów? 600 kilometrów została przywieziona do nas. No i tak tutaj u nas jest teraz, tak? Została wykorzystana, w środku są oczywiście cegły szamotowe, nowe, ale sama cegła jest stara. Najczęściej na razie póki co używamy pieca chlebowego, który jest tutaj. I do wypieku chleba, i do pizzy. Adam jest smakoszem pizzy, także tutaj pizza Widać. to jest często. Natomiast jeżeli chodzi o gotowanie, to póki co nie było jeszcze takiej potrzeby, żebyśmy musieli gotować. Ona głównie służy nam jako rezerwa. Kuchnia jest jeszcze tym elementem, Tymczasowo. którego nie zdążyliśmy wyremontować. Także możesz w tym momencie podziwiać nasze piękne płytki w kształcie pustaków. Ale jest taki ciekawy klimat, bo no, ja rozumiem, że macie inne prace, inne zajęć i to jest, wszystko jest Wiesz co, tak w naprawdę... fazie ewolucji. Kiedyś będę tu wrócić i będzie zrobić coś innego. To jest taka cuda tego wszystkiego. Tak naprawdę to jest kuchnia w fazie tymczasowej. O, tak to prawidłowo można nazwać. Bo rzeczywiście ta część z piecem jest zrobiona już tak od początku do końca. Oczywiście nie mamy podłóg jeszcze i sufitów. Ale ta część jest zrobiona od początku do końca z tynkami i ze wszystkim. A druga strona to jest tymczasowa. To jest odrestaurowany. Tak? Tak. Ona nie była w złym stanie generalnie, jak już do nas przyjechała. Usunęłam z niej tak naprawdę tylko stare powłoki. Pokleiłam, bo nogi odpadały i naniosłam nową powłokę. Niewiele w tej szafie zostało zrobione, ale chodź pokażę Ci drzwi, które odnowiliśmy. Okej, zaraz. Kto gra na akordeon? Agata! Naprawdę? Ej, ja gram. Adam, Naprawdę? Tak. Ale nie wiedziałem, czy jesteś takim dobrym muzykiem? Nie, takim raczej, który niewiele już pamięta z tego grania, ale coś tam zagrał. Adam prowadził imprezy i na weselach często. A nie chcesz sobie- grać koncert dla widzów Ranzu United? No mogę coś zagrać. Co? Jakieś śpiewanie? Bo O, zagraj, zaśpiewaj. to jest taka ciekawostka. Po prostu. Bez śpiewania może. To jest taki piec, żeby ocieplać dom, a to jest piec do gotowania. Tak? Tak. I ten Okej. piec ja też sama budowałam. I będziesz mi pokazać ten drzwi. A, no A on idziemy. będzie rozgrzewać do koncertu. A co się dzieje tutaj? Bo jest taka, to jest do piwniczka? Macie ziemniankę Tak, tam? to jest zejście do piwnicy, która jest pod całą częścią mieszkalną.
Mamy drugi dom tak naprawdę w piwnicy. Aha, a coś ciekawego tam się dzieje? Uprawiamy grzyby, Nie. pieczarki, boczniaki, pewnie zaraz zejdziemy, ale najpierw spójrz na te Okej. drzwi. To są drzwi ze starej kamienicy z Torunia. One były powleczone białą, 3 chyba warstwami farby. Ja to zdarłam, usunęłam do żywego drewna i tak naprawdę to jest lekko zabejcowane i zaolejowane. A skąd ta pasja? Samo. Od dzieciństwa? Nie. To u mnie tak samo rodziło się razem z... Rodziło się na tym samym etapie, kiedy chcieliśmy na wieś. To ja wtedy wiedziałam, że wieś zawsze będzie mi się kojarzyć z czymś takim starym, takim drewnem pachnącym. I tak jakoś to mi się w trakcie. Dobrze. Ciężko jest mi sprecyzować moment, w którym to się działo. Bardzo nisko jest, także Tutaj musisz na głowę uwaga. uważać. Okej. Adam, chodź, o grzybach opowiesz. Okej. Tu są chowane ludzi, tak? To jest takie... Strop jest bardzo cieniutki w tym domu, musieliśmy go podbić dwuteownikami. Okej. Pierwsze zajęcie, jakie w tym domu chyba zrobiliśmy. A, bo macie grzyby tutaj, tak. Uprawiamy w piwnicy, tak, właśnie boczniaki, Akurat dobry moment trafiłeś, bo wszystko zaczyna rosnąć. pieczarki białe, pieczarki brązowe. A gdzie są te halucynogeny? Tego nie możemy pokazać. Schowane. Jasne. Ale powiem Ci, że grzyby to jest fantastyczne, bo to można nawet w bloku uprawiać. Jeżeli oczywiście masz piwniczkę, tak? Pieczarki w ciemności rosną, więc można spokojnie Tylko, że sobie... chłód potrzebujemy. Chłód, tak? chłód, Tutaj no mamy dlatego mówię piwniczka. Jeżeli jest 16-17 piwniczka, stopni to... praktycznie cały czas mamy. A na wsi to konieczność. I ta pieczarka zupełnie inaczej smakuje niż ta sklepowa. Naprawdę? Zupełnie. Wszystko, co mamy z ogrodu, to przerabiamy na własne. Czy to będzie sok malinowy, czy to będzie dżemik, czy to będzie na przykład, nie wiem, tutaj jakaś fasolka, na przykład gotowa zupa z fasolki. I na dobrą sprawę to możesz jest- sobie... To jest ten rosół z Gąsek. gąsek, o którym mówiliśmy. Też robiliśmy w tamtym roku. Otwierasz słoik i masz gotowy obiad. Bo Ty kiedyś grałaś na twój kanał? Nie. Na To kanale. jest taki pierwszy raz, że masz taki żywy koncert? Masz pierwszy raz coś, czego ja nie Wow. robiłem na swoim kanale. Oh my god! Ale super! Wow! Krótka wersja, ale jest. Ale masz talent! To jest coś od dziecka, czy kiedy Od dziecka. uczyłeś tak? Od dziecka. Wow! 8 lat miałem, jak zacząłem się uczyć na akordeonie. Piesecznie. Piasecznie, dokładnie. 7 Wow. lat chodziłem na akordeon, później 2 lata na gitarę. Także trochę się grało w życiu. Niesamowity. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi, robiąc niezwykłe, niekonwencjonalne rzeczy tu, w Polsce. Jestem na Patronite, jestem na buycoffee.to. Jeżeli ktoś chce wspierać moje działania, mam swój fan club na YouTubie. Wasze wsparcie jest bardzo ważne dla mnie. Bardzo dziękuję. Adam i Agata, bardzo dziękuję za podzielenie z nami waszą historię, za pokazanie nam takie piękne miejsce, które stworzyłeś. Powiedz ludzi, gdzie oni mogą znajdować więcej informacji o wasze działanie. Oczywiście jak hasło Wiejskie Inspiracje wpiszecie w internecie, to my właściwie wyskakujemy zarówno na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. Mamy też bloga wiejskieinspiracje.pl. Drugi kanał nasz na YouTubie to jest kanał Agatki o odnawianiu mebli, nazywa się Stary Fotel. I osobno mamy kanał o szklarniach, czyli kanał Mam Szklarnię. Także bez problemu można nas znaleźć w sieci, głównie pod Wiejskimi Inspiracjami, stamtąd można przejść wszędzie. I bardzo Ci dziękujemy, Jonathan, że zaszczyciłeś nas swoją obecnością, zechciałeś pokazać nasze miejsce na ziemi. Mamy nadzieję, że Twoim widzom też się ono spodoba, tak jak nam się podoba.
No, ja uważam, że najważniejsze jest to, że nareszcie się spotykaliśmy, Tak. bo ja mam taką wrażenie, że to nie będzie ostatni raz. Będzie inne odcinki w przyszłości. Dzisiaj czas jest trochę ograniczony, ale był bardzo, bardzo fajny, żeby nareszcie się poznać i no, do zobaczenia. Dokładnie, Pewnie, zapraszamy zapraszamy. ponownie.